Around 5 in the morning, we heard the sirens. We need to evacuate now. And I still remember sitting in the car, looking at the back of the window, and I cried because I said, Mama, I want my bicycle. Ta historia wydarzyła się na Cyprze, w mieście, które było perłą Morza Śródziemnego. W ciągu jednej nocy tętniąca życiem Warosza zmieniła się w opuszczony kurort i zakładnika konfliktu. Wyobraźcie sobie, że uciekacie ze swojego domu w nocy pod ostrzałem, ale myślicie, że to tylko na chwilę i jutro wrócicie, ale nie wracacie, a ta chwila trwa już 50 lat. Sea, sun and sand, czyli wszystko to, co kochają turyści. Mamy właśnie tutaj piękna plaża z piaskiem jak nad Bałtykiem, tylko nie bardzo mi się zgadzają te opuszczone budynki za mną. Robią dosyć upiorne wrażenie, zwłaszcza jeżeli znamy historię niektórych ludzi, którzy tam mieszkali, a już znamy. Jesteśmy w Warosi, która była przez prawie pół wieku Mekką miłośników urbexu. Tylko jestem troszeczkę w Parku Rozrywki, połączeniem Czarnobyla z Disneylandem. Niestety miejsce, które nadal ma bardzo świeżą historię, które bardzo dużo znaczy dla greckich Cypryjczyków, zostało otwarte. Były ogromne protesty, jeśli chodzi o otwarcie tego miasta, które jest, przypomnijmy, zakładnikiem w konflikcie. Nawet Unia Europejska potępiła, a tu proszę, wylano nowe ulice, są wypożyczane rowery, generalnie grubo. Można poruszać się wyznaczonymi ścieżkami, można plażować, a dyskretni panowie policjanci bardzo uprzejmie zakazują wchodzenia w miejsca, do których wchodzić nie należy. A nie należy wchodzić wszędzie poza trasę turystyczną. Ja mam cały czas wrażenie bycia w środku scenografii z filmu postapokaliptycznego w klimacie właśnie The Last of Us. The Greek Cypriot town of Famagusta used to be one of the most popular resorts in the Mediterranean. Now it's a ghost town. When the Turkish army attacked from the north, everybody left the place. It's been exactly the same since August the 14th. Nothing has been touched. It's a total ghost town. Byliśmy w Warosi 2 razy i cały czas nie mieliśmy odpowiedzi na wiele pytań związanych z tym miejscem i konfliktem. Brakowało nam opowieści z pierwszej ręki, by lepiej wczuć się w sytuację byłych mieszkańców. Ale znaleźliśmy ją w Nikozji, w strefie buforowej. To tu Eleni prowadzi turystów przez całą skomplikowaną relację między greckimi i tureckimi Cypryjczykami. I to w strefie buforowej zgodziła się opowiedzieć nam swoją historię. 10 months before the war, my parents decided that that is where they wanted to live. As they were a young couple beginning their new life, he wanted to bring my mother, who was Polish, as well into one of the most beautiful areas of the island, which was Famagusta. He kind of wanted to spoil her in many ways, and because he was also working many hours, so at least as a very young mother, she would have an amazing life, so she could spend all her days on the beach with us, growing us up in a beautiful environment. So my father bought us an apartment right on the beachfront. During the August, we knew that things were not going well. The Turks had already come into Kyrenia and then Nicosia. There was a ceasefire. But we were hoping that maybe they wouldn't come to the Warosia from Augusta area. However, my father decided to prepare my mother and as a family in case there would be a war. And so we had some kind of a protocol. So he told my mother it would be a good idea if you had a bag prepared with the documents and perhaps an overnight, some overnight clothing. My father was a medical doctor.
and so he was working sometimes nights in the hospital. Tanks of the Turkish army on the outskirts of Famagusta are about to complete their victory in Cyprus. The Geneva peace talks have collapsed. The Turks have lost patience, have given up words in favor of war. They will take what they want of Cyprus by force of arms. Around 5 in the morning we heard the sirens, and those sirens, I can still remember that sound till today. And the protocol was, if anything happened to us, we were to go with our neighbor to a safe place. We heard the knock and we got the warning from my neighbor, and I still remember his voice saying, "Magda, you have 5 minutes." In those moments, her thoughts were, I need to keep our beautiful little apartment, keep it cool because of the heat. So she was closing the blinds, and she managed to close the right and the left one, but the middle one, she only managed to close halfway. Beyond the walls of the old Turkish city, Famagusta is silent. All this belonged to the Greeks. Famagusta was the tourist resort of the island, the major port. Much of the wealth of Greek Cyprus was based here. Last weekend, the Greeks fled in panic before the Turkish tanks. Now, the town is deserted. Nie mieliśmy wyboru. Wróciliśmy do Warosi, żeby odnaleźć te nie do końca spuszczone rolety w domu Eleni. Wygląda na to, że znaleźliśmy dom Eleni. Jest naprawdę tuż koło drugiej plaży. Well, the fact that the Turks haven't really moved into Famagusta could suggest that at some future date they're prepared to negotiate and perhaps let the Greeks have it back. But until that happens, it remains deserted. This is Rhys Jones for John Craven's Newsround, Famagusta in Cyprus.